Witajcie, dzisiaj będę robił bułeczki cynamonowe. To, co ja będę potrzebował do bułek cynamonowych, to jest mąka, cukier, sól, cynamon, margaryna, ale oczywiście tłuszcz roztopiony może być margaryna lub masło. Pierwsze co zaczyna, no i oczywiście rozczynka. Rozczynka, która była postawiona 3 godziny temu. Teraz rozczynkę posypałem mąką, żeby było mi lżej wydobyć ją z miski, przełożyć do miksera. Dobrze, ale zacznijmy od tego. W tej chwili mam drożdże. Ja używam świeżych drożdży. Chyba że naprawdę w sklepie nie ma, to wtedy zmuszony jestem skłonić się do drożdży w proszku. Nie są złe, ale trzeba po prostu tylko dłużej poczekać. Ważne, że spełniają swoją rolę. Sypię sól. Wsypałem sól do rozczynki. Teraz do ciasta dodam 2 czubate łyżki cukru. Rozrobię. Zaraz wleję tą wodę z drożdżami. Dodam mąkę i będę mieszał. A jeżeli nie macie dostępu do zwykłych drożdży, takich świeżych, no to mogą być te drożdże. Też już robiłem na nich i naprawdę są dobre. No to jest jedna torebeczka na pół kilo mąki akurat. Więc zaczynam. Leję wodę. Teraz dosypię całe kilo mąki. Jak już będę pewien, że ciasto jest prawie wymieszane do końca, to wówczas doleję rozgrzany tłuszcz. Teraz, gdy ciasto prawie gotowe, dolewam troszeczkę tłuszczu gorącego i mieszam w tej chwili już do końca. Teraz ciasto wyłączyłem, bo się wymieszało, więc teraz poczekam jeszcze 10 minut, żeby odpoczęło i zamieszam bardzo krótką chwilę jeszcze raz to ciasto. Teraz chwilkę przemieszam i wyciągam ciasto. W tej chwili będę musiał uformować ciasto, żebym miał przygotowane do wałkowania. Tak, żeby było najlepiej do wałkowania na taki prostokąt, to muszę tak uformować i zostawić na jakieś 10 minut i zacznę robić bułki cynamonowe. Na swoje bułeczki cynamonowe naszykowałem takie 2 właśnie blaszki okrągłe, przygotowałem już papierem wyłożonym. Więc w takim razie zaczynam wałkować. Odwracam do góry nogami to ciasto. Początkowo rozwałkuję tak długi placek, jaki bym chciał, dopiero później na szerokość. Mąką, żeby mi się nie kleiło przy zwijaniu. Więc dobrze, mam tak przygotowane ciasto. Następna rzecz, to jakby ktoś nie wiedział, to smaruję olejem. Najlepiej do tego ciasta się nadaje olej słonecznikowy. Teraz sypię cukier. Dlatego te bułeczki są takie smaczne. I
cynamon. Wyciągnę łyżeczkę. To mają bułeczki być cynamonowe. Tak, żeby było widać i żeby było czuć ten cynamon. A naprawdę jest wyśmienita bułka. Tak się robi jeszcze już w bardzo mało co której piekarni. I teraz staram się jak najciaśniej zawijać. Teraz złączę te brzegi. Dam je w ten sposób z poiwem do deski. Następna kolejna rzecz, też ważna, trzeba posmarować to olejem. Po raz kolejny. I tym razem będę wycinał, ale już nie nożem, tylko z kropką. Tak, żeby były wszystkie w miarę jednakowej wielkości. 2, 4, 6, 8, 10 bułeczek mam. Jak wspaniale wyszło. I w tej chwili układam je w ten sposób. Mają się stykać. Dlatego są smarowane olejem, że później się lekko je rozrywa, a przy jedzeniu jeszcze je odwijamy. I to daje całą radość. Teraz je przygniatam i muszę poczekać do pełnego rozrostu. Nie mogę wsadzić z półrozrostem, bo wyjdą nam takie wieże Eiffle, a u spodu będzie wyglądać, jakby to był zakalec, a tego byśmy nie chcieli. Tu jest troszeczkę luźniej, bo tylko 4, tu dałem 6. I następna rzecz, znowu jaka? Oczywiście smaruję olejem na wierzchu. No więc do piekarnika. 25 minut taka ilość ciasta, 180 stopni. Jeżeli masz termoobieg, to polecam 160 stopni i też 25 minut. No i czas minął. Jedna blaszka. Druga blaszka. No ale jak bułeczki cynamonowe, to i oczywiście lukier. Już gotuję lukier. Zwykły cukier z odrobiną wody ugotować. Lukier się zrobi, posmaruję to i mamy wspaniałe bułeczki. Jak za szkolnych czasów. Jak ładnie upieczone i od spodu, i od góry. Jak sprawdzić lukier, czy jest ugotowany? Wziąć troszeczkę na palec i zobaczyć, czy się nitka robi. Widać niteczkę? Czyli lukier jest gotowy.
Więc proszę bardzo, to są bułeczki cynamonowe z lukrem. Jak się pięknie prezentują. A to posypane pudrem. Jeżeli film Ci się podobał, proszę udostępnij ten film, lajkuj, skomentuj, subskrybuj ten kanał. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia następnym razem.